Teraz przejdziemy przez ulicę, a przechodzenie przez ulicę odbywa się w sposób spontaniczny. Nigdy nie wiesz, czy przeżyjesz. Rozpoczynamy kolejną podróż bez planu, tym razem do Afryki Wschodniej, a dokładniej Ugandy. Nie licząc nurkowania w Egipcie, jest to moja pierwsza podróż do Afryki i zupełnie nie wiem, czego się spodziewać, szczególnie po doświadczeniach z Haiti. Wiecie, o co chodzi, jeżeli oglądaliście odcinek bez planu pod tytułem Haiti mnie pokonało. Tym razem miało być inaczej. Po pierwsze, lecimy do Ugandy na zaproszenie Ani, którą znacie z Bogoty. Po drugie, w Ugandzie bez problemu można dogadać się po angielsku, a to powinno znacznie ułatwić sprawę. Jak wygląda Uganda z bliska, najlepiej przekonacie się oglądając nadchodzące odcinki. W telegraficznym skrócie jest to kraj o nieco większej liczbie ludności niż Polska i 20-krotnie niższym produkcie narodowym. Uganda ma jedno z najmłodszych społeczeństw na świecie, prawie połowa obywateli ma 15 lat lub mniej, średnia długość życia niedawno przekroczyła 60, co jest sukcesem, bo jeszcze w roku 98 przeciętny mieszkaniec kraju żył 44 lata. Uganda nazywana jest perłą Afryki z kilku powodów. Pierwszy to ludzie. Kilkadziesiąt plemion mówiących w kilkudziesięciu językach, różniących się od siebie tak bardzo, że często Ugandyjczycy do porozumiewania się ze sobą używają angielskiego. Drugi to przyroda. Kraj ten obfituje w żyzne ziemie, sawanny, góry, jeziora i rzeki, a na jego terytorium znajduje się kilka parków narodowych. Przybyłem do Ugandy nie mając jakichkolwiek oczekiwań i wyobrażeń na jej temat i wiem już, że to najlepsze podejście do nowo odwiedzanych krajów. Już za moment będziemy w stolicy Ugandy, Kampali. Rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam Was na seans. Hej, cześć i czołem, dzień dobry Państwu. Wyglądam na trupa, bo czuję się też jak trup. Jestem bardzo zmęczony, 2 dni prawie podróży, mało spania. Ale jesteśmy w Kampali, w Ugandzie, a za mną jest mieszkanie, jakie tutaj wynająłem. Już Wam je pokazuję i mamy też małą niespodziankę. A naszą niespodzianką jest osoba, która przyczyniła się do sukcesu najpopularniejszego wideo bez planu, mianowicie wideo z Bogoty, czyli Ania. Cześć. Cześć. Pewnie później trochę opowiemy, skąd Ania tutaj jest, skąd się tu wzięła, dlaczego akurat Uganda i tak dalej, ale fakty są takie, że to z powodu Ani głównie przyjechałem do Ugandy. Jest też Ignalin. Hola Ignalin. Hola. Ignalin przyleciała do Ugandy z Wenezueli i śmieje się, że jest o tyle podobnie, że nie ma prądu. Bo faktycznie jesteśmy w stolicy Ugandy, czyli Kampali i co chwilę nam wyłączają prąd. Dobra, szybko pokażę Wam mieszkanie. Tu jest łazienka, tu jest pokój, tu jest kuchnia, tam jest drugi pokój i balkon. I ty mówisz, że to są wypasy, tak? Na ugandyjskie standardy. Nie, no to jest luksus. Ja nigdy takiego nie widziałam nawet w hotelach, tak ładnie, żeby było. A tutaj jest, jak to wygląda na zewnątrz. Jest to podobno jedno z lepszych miejsc w Kampali. Takie trochę fancy. Tu jest jakiś barek, są takie restauracje z normalnymi europejskimi cenami, ale dobrej jakości jedzeniem. Tam jest centrum handlowe. Dobra, lecimy na miacho, żeby nie przedłużać. Jeszcze musimy zrobić małe zakupy w centrum handlowym. Nie wiem, czy mogę tu nagrywać, więc nie będę za długo, ale w tej lanciarskiej dzielnicy jest w miarę ok, supermarket. Właśnie kupuję sobie jakiś tam dezodorant. I no cóż, wygląda to trochę jak Europa. Poza tym, że ludzie ciekawie ubrani się tu pojawiają. Zobaczcie. Jest cały regał, możemy iść nagrać, jeśli chcesz. Bierzemy kawę, bo kawa będzie potrzebna. To jest taka dobra dzielnica, tak? No, to jest bardzo dobra dzielnica, taka zdecydowanie dla bogaczy i białych ludzi, jak można zobaczyć, wszędzie są ekspaci, także... Jest tu parę białych osób, no zdecydowanie ciężko było tutaj robić zakupy Ugandyjczykom. Tak wygląda to centrum handlowe w środku. To, co mnie przed chwilą delikatnie zszokowało, to to, że ludzie tutaj do siebie, Ugandyjczycy, mówią po angielsku. No, wiemy, że mówi się tu po angielsku, bo była to brytyjska kolonia, ale żeby na co dzień mówić do siebie po angielsku, tego nie wiedziałem. Wynika to z tego, że jest tu w Ugandzie mnóstwo języków lokalnych, w których Ugandyjczycy mówią. Na dole podam, ile tych języków jest naprawdę, a wszyscy ze sobą porozumiewają się po angielsku. Bardzo ciekawe. Opuszczamy nasze centrum handlowe i idziemy na ulicę Kampali. Tu jest napisane no boda boda beyond this point, a to oznacza, że tutaj dalej nie mogą wjeżdżać boda boda. A co to są boda boda, zaraz powie Ania. A może powie to nasza przewodniczka Monika. Więc this is our guide, Monika. Hello. Can you say what boda boda is? Boda boda. Boda boda? Yes. Oh, boda boda is
daily transport we use here, and probably taxis. You get to see them later on. But they are moto taxis, yes? On a motorcycle? Yes, Okay. motor taxis. You have to pay, but then we have professional bodas. Of course, they are for the company. You get an helmet for safety, basically. But then the ordinary ones, there you bargain. Wszystkie boda? Yeah. But then the ones with orange, that's a company, safe border. Tak więc tutaj jest nieoficjalny boda po lewej, a tam macie firmę. Okej, let's go. Zwiedzanie Ugandy rozpoczynamy od wizyty w Muzeum Narodowym tego kraju. W związku z tym, że muzea nie są przesadnie dynamicznym środowiskiem do kręcenia vloga, powiem skrótowo, że między innymi zobaczyliśmy, jakimi łodziami przybywali tu kiedyś Arabowie. Ania pokazała na mapie, gdzie znajduje się wioska, w której mieszka i do której pojedziemy za 2 odcinki. Obejrzeliśmy opancerzony samochód byłego ugandyjskiego prezydenta oraz Mercedesa podarowanego Ugandyjczykom przez Jana Pawła II po jego pielgrzymce w 1993 roku. Wyszliśmy z muzeum i tak wygląda ulica, możecie sobie zobaczyć. A tutaj są właśnie boda, czyli taksówki i załatwiamy transport. Mogę wam w tej chwili przekazać moje pierwsze wrażenia, jakie tutaj odnoszę na temat ludzi, przynajmniej w Kampali, która jest przecież dużym miastem, że ludzie są o wiele milsi niż w Haiti. Myślałem, że będzie podobnie jak w Haiti i że po prostu czarnoskórzy ludzie tak traktują białych, a jest zupełnie inaczej. Ale to też jest tak, że nie mówię po francusku, a w Haiti można się dogadać tylko po francusku. A język jest bardzo ważny. Jaką to jednak barierą potrafi być, gdy nie jesteś w stanie się w ogóle dogadać, tylko machasz rękoma. Wtedy możesz odbierać coś, co mówią ludzie jako negatywne i po prostu są nieporozumienia. A tutaj rozumieją po angielsku, mówią wszyscy po angielsku i od razu jest prościej. Być może dlatego, że ruch drogowy jest po lewej stronie, trudno jest mi się przyzwyczaić do tego, jak jedzie się na motocyklu, bo po prostu nie jestem w stanie przewidzieć tego, jak zachowa się przeciwnik, mówiąc żartem. Natomiast oczywiście ruch drogowy po lewej stronie wynika z tego, że była tutaj kolonia brytyjska. We are now in front of the Gaddafi Mosque. It's the main mosque in Uganda. All Muslims come here basically on Eid, on special occasions, and we have 3 Eids in a year, so normally they come here, but only the men. The women sit outside because they don't believe women should be praying, they should be home looking after their kids. Really? So you guys will not enter with me? No, women don't enter, they sit outside because it's normally past every Ugandan Muslim is coming here to pray, yes. It's only the men given a priority to get I see. Wow. Yeah. Okay. Very. A z uwagi na fakt, że będziemy wchodzić do meczetu, to dziewczyny muszą się ubrać w ubrania meczetowe. Tak wygląda z zewnątrz meczet, a tak wyglądają nasze muzułmanki przebrane. Our friend was asking us about our names and Monica said that she doesn't have a last name, right? Last Yes, name. yes. And why is it? Because I'm a twin from Buganda, and my twin given name is Babidia, because normally twins in Buganda when they are born, if it's a girl, she's called Babidia, and then the other one is called Kato. So you don't get the tribal names. So Babidia is used by Baganda, Basoga. The pronunciation is different, but it's the same name. And then in the north they use Apio and Adong. Yeah. So twins don't have culture names. It's a custom, basically. Yes, it's a custom. Yeah. Vamos a quitar nuestros zapatos. ¿También? Sí, cuando entramos porque no se lleva los zapatos. Oh, okay. To jest wejście, a tutaj zostawiliśmy buty. Możecie mi nie uwierzyć, bo w sumie mało prawdopodobne, ale nigdy jeszcze nie byłem w meczecie, to jest pierwszy raz. Okej, lecę za grupą. Naprawdę piękny jest ten meczet. Tutaj jest ogromna część do modlenia się, ale do modlenia się dla mężczyzn, prawda? Tak, tutaj mogą się modlić tylko mężczyźni. Jest to też dużo większe, ponieważ mężczyźni mają więcej czasu, żeby się modlić, bo kobiety muszą zajmować się dziećmi i rodzić dzieci, więc tam jest część dla kobiet. Muszą być od siebie oddzieleni, żeby się nie rozpraszali wzajemnie. Gdy się nie modlą, mogą wchodzić wszyscy, włącznie z turystami. No tak rzeczami rzeczami jak modlitwa, to faceci się powinni zajmować, a kobiety to mniej ważnymi. Rodzić dzieci, wychowywać. Rodzić dzieci, wychowywać. Na przykład kobieta po porodzie,
albo kobieta w trakcie menstruacji nie może wejść do meczetu, bo krew jest nieczysta. Znaczy mężczyzna jak się skaleczy na przykład, to też nie może wejść do meczetu, bo też jest nieczysty wtedy. A więc tutaj ustawiają się mężczyźni, stoją na tych liniach, najczęściej dotykając się, żeby nie przypuścić szatana, jak powiedział nam nasz przewodnik. I wszyscy skierowani są twarzą do Mekki. W tamtym kierunku jest Mekka. W tamtym miejscu siedzi imam, czyli lider religijny. This is Quran written in English and this one is written in Arabic. So when we are reading Arabic, we read from this side to this side and you see 96, 97, 98. And to write any word or to do anything as true Muslims, we have to begin with this word. It's a common word. The word is Bismillahirrahmanirrahim. Can you pronounce? Bismillahirrahmanirrahim. Means the name of God, the most merciful, the most gracious. Bismillahirrahmanirrahim. Allama al-insana ma lam ya'lam. Kalla al-insana rayatwiga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. That is a stadium called Nachivuo Stadium. It used to be our national stadium before we constructed Mandela Stadium on Ginger Road. On right hand side, where I see so many buildings congested, they are having green roofs and some red tents of the same level. That's Owino Market, the biggest local market in Uganda selling second-hand things. Have you been in Owino Market? You call it organized chaos. Yes, because people come from homes, they go there to work, they make some chaos, like doing a lot of things, very different, yes. All of this place is the slum area known as Kisenyi, Kisenyi slum area. The word Kisenyi is a Luganda word, means wetland, which means before they constructed buildings, there was a swamp. We have Lake Victoria somewhere there. After this hill, do you see this hill? Yes. Then on right hand side of the hill, alongside the hill, look very far, there is a lake, that's Lake Victoria. It's our second largest freshwater lake in the whole world after Lake Superior, shared by US and Canada. So our first hill is this one. It is Old Kampala Hill. It's where Kampala as a city started from. When you look around, you see all the main roads are leading to this hill, which means the city started from here and this is the center of the city. Even the name Kampala was got from this hill. This was the hill of animals known as antelopes. Do you know antelopes? Yes. So we have a type of antelope. It was impala that used to live here. People used to say the hill of impalas. In our local language, Akasozi Kampala. That's how we got Kampala for the whole city, from this original hill.
porque son muy altos como la gente. Lo vamos a encontrar más en... ¿Cómo se llaman? No sé. Okej, ale osiągają do? 1,55 m. I żywią się? Odpadami po ludziach. W sensie odpadami ze śmietników. Często Widywała jest. się wcześniej? Tak, ich jest bardzo dużo, jeszcze je zobaczymy, mam nadzieję. Bo mi się zdarzyło, że jeden stał koło mnie i tylko, że wtedy byłam zbyt przerażona, żeby zrobić zdjęcie i zajęłam się uciekaniem. Bo myślałam, Naprawdę był spory. No tak, no sięgał dotąd. It contains an acid here in the goiter. It can be, that bone can be crushed here and be digested. It's a trash bag. Can you say the name again? Marabustok trash bag. almost. I see. But it's not dangerous to people, no. It's not dangerous to people. It can be dangerous to dead bodies. I see. سمع الله لمن حمده الله أكبر. Mój pierwszy raz w meczecie uznaję za zakończony. Nie, to źle brzmi. Mój pierwszy raz w meczecie źle brzmi. Pierwszy raz byłem w meczecie i jeżeli wszystkie są tak ładne, to będę bywał. So where are we going now? To the market. We're going to Owino market. So it's like a market where people buy food and stuff and clothes. Food, clothes, shoes, everything but second hand. I need to buy some second-hand stuff. I need to buy pants and shoes actually. No shoes. They say if you put on second hand shoes, you get curses from the previous owner. Ah, you're right. Yes, of course. Yeah. Idziemy w tej chwili uliczką do centrum. Tutaj jest dla rowerów taka ścieżka, ale z tego co Monika mówi, ludzie nie przestrzegają za bardzo tych przepisów i sobie jeżdżą motocyklami i rowerami po tamtej. Nie przejmują się. Can you buy street food here in Uganda? Is street food popular? Very popular, but they start at 5. Right now there is no street food. Ah, because it's too hot now, right? Not just hot, but they don't allow them on streets. Ah, So they start at 5 because it's a bit late in the evening and no one is going to be patrolling around. is it because of the hygiene thing, so that the food is not in the sun during the day, that they don't allow them, or? Why they don't put them there during day, it's because of the heat, and not just the heat, we have a lot of dust. This is where Kampala is. This is a town. Okay. Everything you find it here, all arcades, malls, markets, everything. This is a main street. This is the main street, Yes. and it's called? It's Kampala Road. W związku z tym, że jest niedziela, to jest tu mały ruch i większość sklepów jest zamknięta. Podobno jest tu o wiele więcej ludzi i o wiele większy ruch, gdy jest powszedni dzień. No ale dobra, nie mamy wyjścia, bo i tak jutro, czyli w poniedziałek wyjeżdżamy na wieś, więc nagrywamy póki tu jesteśmy. They're trying to improve the roads. They were really bad before, and that's because of the new government, the new person we have in charge of roads right now. That is KCCA in charge. She's trying to do a lot of improvement on the roads because people are complaining. There are a lot of potholes. So the government is taking care of it. Yes, But in the center they probably didn't touch it because they didn't want to stop the traffic, right? because they are main roads. Yeah. They have to probably use public holidays. So do you want me to not to record here? You can record, but just Just hold it. Teraz przejdziemy przez ulicę. A przechodzenie przez ulicę odbywa się w sposób spontaniczny. Nigdy nie wiesz, czy przeżyjesz. Miałem wam tego w sumie nie mówić, bo wiedziałem, że jak wam to powiem, to będzie, że demonizuję, że zawsze mówię, że jest niebezpiecznie i tak dalej, ale akurat Monika powiedziała, że lepiej było, żebyśmy nagrywali GoPro niż tą kamerką. Ale my z Anią uznaliśmy, że to jest przesada, że to nie jest aż tak niebezpiecznie. My po Ameryce Południowej się nie przejmujemy takimi rzeczami. To wylało szambo z moich story, nie wiem czy pamiętasz. A, wrzucałaś na stories, faktycznie. To było szambo. I to jest sklep, tak? Tak, jest sklep. Chciałam was tam zabrać, ale jest zamknięty. I to jest centrum, tak? Tak, to jest samo centrum, to jest główna ulica. Jak nie pada, to jest w porządku, bo jest sucho, ale jak pada, to jest jedno wielkie błoto, taka kałuża. I wszyscy ludzie właśnie. zdejmują buty i chodzą na wiosło. No właśnie, lepiej zdjąć buty, żeby przynajmniej nie zamokły, tylko na bosaczkę. Ale tak, coś robią. Spoko, coś się zmienia. Kolesie robią drogę, więc powinno się pojawić za jakiś czas.
A dlatego właśnie Ania mówi, żeby nie kupować tutaj mięsa. Żeby nie jeść mięsa. W ogóle nawet nie jeść. We are entering the market now. Yes, we're entering the market now. So safety is number one. You have to keep your bags safe and then of course mind your partners that you came with so they don't get lost. So in other words, at least hold their hand. Okay, and we are looking for raincoats. We're looking for raincoats in the market. How are you? Hello. Thank you. Thanks, we are looking for You raincoats. want? I have you done it. We go? We walk. No, thank you, my friend. We are looking for something else. Co on je na przykład, ten człowiek za tobą, to jest trawa cyfrowa. Hello. What is this? If I can ask. Sugar cane. Ah, sugar cane. It's sweet. Like sweets. See you. Just hold it a bit tight. We're passing here. It's a sewer, right? So, your camera, we're getting in, but just be tight on your camera. Okay. And your back. Yeah. And then just grab our hand. No to trzymam. Więc ludzie tu po prostu wołają cię, tak? Jak chcą coś ci sprzedać. Szczególnie jak jesteś biały, bo wszyscy myślą, że jesteś bogaty i zapłacisz mi $100 za coś wartego jeden. A jak się nazywa biały człowiek w ich języku? Muzungu. Ale to nie jest pogardliwe, to jest po prostu biały. Nie, to jest po prostu biały, tak oni tak wołają. Muzungu, muzungu to jest tak jakby po prostu białe. Some people don't want cameras, so you have to avoid it. You want me to hide? No, some people don't want to be recorded. Ah, I will not record. Okay. Jesteśmy więc na targu w Kampali, ale dzisiaj jest niedziela, w związku z czym większość biznesów jest zamknięta i jest tu pusto. Czyli ogólnie tutaj jest normalnie bardzo duży tłok. Bardzo duży blok. Tutaj normalnie ludzie się prawią miejsce, także potem wyrywają ciebie muzungu. Więc normalnie jest straszny tłok, ale w niedzielę z tego co nam wiadomo już, to jest troszkę luźniej. Tak. Natomiast przed chwilą wydarzyło się coś, na co ja nie zwróciłem uwagi, mianowicie podeszło dziecko i chciałem tak, no już po prostu dobra, no bo poprosił o pieniądze i chciałem mu dać, ale ty mi powiedziałaś, żeby tego nie robić. I faktycznie to jest zły pomysł, bo później te dzieciaki podchodzą do białych i proszą, nie pomyślałem o tym. Później tworzy się taki stereotyp, że biały człowiek jest bogaty i rozdaje pieniądze na boki, każdy prosi o pieniądze i oczekuje tych pieniędzy, tak jakby tylko pieniędzy, nic więcej. Tak, także łatwo jest wyciągnąć tam, nie wiem, 50 zł i dać, fajnie, jestem spoko, ale później uczy się te dzieci, one podchodzą do białych i wszędzie jest tylko pieniądze, pieniądze, daj mi pieniądze, także odpowiedzialnie lepiej nie dawać. Kupić może coś do jedzenia, jeżeli macie czas. Teraz jesteśmy w sekcji rybnej i w związku z tym, że jesteśmy w sekcji rybnej, to i zapachy są rybne. A, tu są ryby suszone, zobaczcie. Tu są muchy, które sobie latają, bo są ryby. No ale tutaj zapach jest ciężki. Ryby. A możesz powiedzieć o włosach? Sorry. Że tutaj ludziom rosną włosy tak jakby do góry, więc wszyscy obcinają się na bardzo krótko, bo te włosy są bardzo niewygodne, albo doczepiają sobie sztuczne włosy. I te wszystkie dziewczyny, które mają proste włosy, jak tu dziewczyna tam, albo jak nasza przewodniczka warkoczyki, to wszystko to są sztuczne włosy doczepiane do ich malutkich koniuszków. Ale one je zdejmują? Nie. Nie, to jest jak dready, czyli mają je przez jakiś czas, nie myją ich i potem je zmieniają po jakimś czasie. A, rozumiem. So the prices here are really low prices, the wholesale prices. If you find it outside here, it's twice. But do you have to bargain anyways? Yeah, you still have to bargain. They give you the price and then you have to bargain, because if you buy it right away you will overpay. Yes, yes. And they will not respect you. They won't respect you.
You have to bargain. I know it. Bargain. Even when the price is low, you try bargaining just to check them all. It's a way of having a conversation also, you know? Właśnie przed chwilą ktoś nas wolał, wołał z tyłu i wołał właśnie białasie. Znaczy biały człowiek, ale to nie jest pejoratywne określenie, tylko po prostu biały, biały. I podobno to jest normalne, tak wołają. The whites. It's a clove section. Nie wiem, czy to jest najlepsze miejsce na taką konwersację, ale może właśnie będzie ciekawie, że coś się będzie wiedziało wokół. Możesz mi powiedzieć o tym procederze porywania dzieci? Chodzi o wiedźmy, tak? Tak. Okej, no to tu jest bardzo duży wciąż kult wiedźm i wierzenia w czary i z tego korzystają głównie bogaci ludzie, łącznie z politykami, wykładowcami, biznesmenami i polega on na poświęcaniu. Poświęca się ludzi albo zwierzęta. No, Czyli albo zabijaniu jedzenie de facto. ewentualnie. Tak, no wtedy podcina się człowieka najczęściej tutaj z tyłu na karku albo odcina się mu skórę głowy i czeka, aż się wykrwawi i tak jakby najbardziej cenna jest krew dziecka, więc po prostu niektórzy płacą za to, żeby wiedźmy, czarownice zabiły dla nich takie dziecko i przez to wierzą, że się wzbogacą, głównie chodzi o bogactwo. Wow. Powiem od siebie, że to mi przypomina bardzo Haiti, gdzie jest właśnie brujeria i gdzie wierzą w voodoo i tam też poświęcają zwierzęta, ale zdarza się, że podobno też i ludzi. Jest duże podobieństwo. I też tutaj robią tak jak w Haiti, że tak syczą. To jest podobne, tam też. Tak. Chodzimy teraz po schodach i idziemy na górę, żeby zobaczyć ten cały targ z góry właśnie. Oni teraz mówią w tym języku Luganda Luganda. i ten język ma słówka z angielskiego. Tak, każdy lokalny język ma trochę słówek z angielskiego, takie najczęściej szczegółowe, jak właśnie płaszcz. To jest ciekawe. No tak, słowa to są rzeczy, które przyszły do nich pewnie, wiesz, wraz z Brytyjczykami. Ja też dodam od siebie, że na Filipinach jak mówią w Tagalog albo Visaya też, ale częściej się to chyba w Tagalog spotyka, czyli w tym głównym języku, w którym mówi się na Filipinach, to też często jest dużo angielskiego i na przykład w telewizji nawet to brzmi tak. Hello. Hello. What is the name of the game? Ludo. Okay. Good luck. Także w Tagalog często bywa tak, że jest po prostu jakieś słówko po angielsku i później leci znowu w Tagalog. Ale teraz nie będziemy mówić o Filipinach, bo jesteśmy w Ugandzie. Nasza przewodniczka poszła załatwić tych kierowców, załatwiła już 2 i ma do nas dołączyć jeszcze jakiś jej kolega, bo jedziemy teraz do slumsów. I tam podobno lepiej, jak jeszcze ktoś z nami będzie. Czekamy na niego. Okay, you first. Tu primero. No i znowu jedziemy po 3 osoby na motorku.